dzisiejszym odcinku Boogie Garage podziwiamy tył Z3, lutujemy przewody, strzelamy z broni, patrzymy na gęsi, a gęsi patrzą na nas. W ostatnim odcinku przygotowałem konsolę panelu środkowego, więc możemy już zaczynać modyfikowanie wnętrza. Jako że najcięższym zadaniem było podłączenie kamery cofania, od tego też zadania rozpocząłem swój dzień. Pierwszy etap to oczywiście demontaż starej ramki tablicy rejestracyjnej i zamontowanie na jej miejscu nowej, mającej kamerę cofania. Aby przeprowadzić przewody przez samochód, musimy zdemontować wszystkie plastiki znajdujące się w bagażniku. Przewód początkowo chciałem poprowadzić przez pokazany na filmie otwór w zderzaku. Niestety, przewód się tam nie zmieścił i ostatecznie został poprowadzony przez otwór oświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz otwór odpływowy, tak jak widzicie na nagraniu. Generalnie tak, mamy założyć przewody, jak widzieliście na filmie. Teraz tak, ta część idzie do zasilki światła cofania. I światło cofania, chodzi mi na to, że to jest to światło, jest białe. No i to jest ta żaróweczka, więc możemy się bezpośrednio podpiąć tutaj, przejdziemy tym przewodem pod spodem tego, aż do żarówki tej o. Tu sobie to przylutujemy i będzie nieźle. Natomiast ten przewód ma iść prosto do radia. No i co? Trzeba będzie ściągnąć to szycie i wyjdziemy sobie gdzieś tam jakoś do kabiny. Gdy zasilanie kamery cofania mamy już przylutowane, jako kolejny krok ściągnąłem część wykładziny bagażnika, aby ułatwić sobie przeprowadzanie przewodów w dalszych etapach podłączenia kamery cofania. Niestety w BMW Z3 jedyną drogą do wyciągnięcia panelu środkowego jest demontaż całości tunelu. Powód tego jest prosty. Śruby trzymające konsolę do panelu są ukryte od wewnętrznej strony. To, w jaki sposób można je odkręcić, pokażę w dalszej części tego materiału. Przy demontowaniu tunelu, coś czego nie wiedziałem i rozkminienie tego zajęło mi zbyt dużo czasu, należy wysunąć plastik blokujący tunel środkowy, znajdujący się pod dźwignią ręcznego. Po zdemontowaniu tunelu teleportujemy się do stacji wrappingowej, gdzie rozkręcimy stary panel, ofoliujemy boczki i panel dolny, czyli ten, gdzie mamy gałkę zmiany biegów, oraz zamontujemy panel środkowy złożony w poprzednim odcinku. Teraz na ekranie widzicie śruby mocujące panel środkowy, o których wspominałem wcześniej. Nie da się ich odkręcić bez wyjmowania całego tunelu. Aby nowy panel środkowy mógł zmieścić się w konsoli środkowej z 3 nowymi zegarami, koniecznym było wycięcie kawałka plastiku, który widzicie na ekranie. Gdy przymiarkę mamy za sobą, pora na wrapowanie paneli bocznych. Tutaj korzystamy ponownie z folii 3M dla wygody wrapowania.
Jako że w starym miejscu przełączników ogrzewania kuciapy są obecnie zamontowane zegary, przenosimy je do panelu dolnego tak, jak jest to zrobione w oryginalnym BMW Z3 serii M. Przymierzam więc przełączniki, odrysowuję ich kształt tak, abym znał wielkości otworów, jakie muszę wyciąć i przechodzę do działania. Najprostszą metodą do wykonania takich otworów w panelu jest najpierw nawiercenie dużych otworów otwornicą, a następnie poprowadzenie wyżynarki po wcześniej odrysowanych kształtach. Gdy otwory są wycięte, ponownie pora na wrapowanie. Gdy wrapping ostatniego elementu mamy już za sobą, pora na złożenie wszystkiego do kupy. No myślałem, że będzie dużo gorzej, a wyszło zdecydowanie średnio, więc jest ekstra. Wszystko jest na czarno, 3 liczniki, w sensie zegar, woltomierz, ciśnienie oleju, podgrzewanie kuciapy jest przeniesione na dół, te wycięcia są takie jakie są. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak się złoży. Niestety cały materiał mi się nie nagrał ze składania tego. Tu jest niestety mała przerwa, bo de facto tu powinien być jeszcze ten dekielek drewniany, ale go nie przyklejałem, stwierdziłem, że pierdzielę to. Też jest ok, jest na pewno lepiej niż to drewniane coś, co powinno zostać w latach 80., 90. Więc teraz jesteśmy w 2000 roku. Efekt końcowy panelu możecie teraz zobaczyć na przebitce. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę, pozostawienia komentarza, być może masz jakieś pomysły, co można jeszcze zmodyfikować w Zetce, chętnie posłucham sugestii. W kolejnym odcinku montaż panelu środkowego i zamykamy sprawę Zetki. Przynajmniej na razie. Drugi